Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka. Ja mam dzisiaj przy pracy uchylone okno, więc słychać jak pięknie śpiewają ptaki. Myślę, że będzie się jeszcze przyjemniej pracować. Cieszę się, że tu jesteście, że zaglądacie na mój kanał. Jest mi bardzo miło. No, nie ukrywam, to jest taka wielka przyjemność, kiedy rzeczy, które się tworzy, ktoś chce oglądać. Dlatego cieszę się z Waszej obecności, z tego, że przybywa Was, że subskrybujecie kanał i też zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będziecie wtedy na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami, z wszystkim, co się tutaj na kanale dzieje. Także ja bardzo serdecznie zapraszam, a tradycyjnie wszystkim wspierającym z całego serduszka bardzo dziękuję za to, że są, że trwają. No jest to bardzo, bardzo miłe. Moi drodzy, dzisiaj z nami Wildwood Secrets, kolekcja od Minty Papers. Te kolekcje mogliście obejrzeć u mnie na kanale. Ja prezentowałam, kiedy pojawiły się te nowości. I dzisiaj taka forma troszkę na luzie, bym powiedziała. Zastanawiałam się, co fajnego zrobić i zainspirowały mnie w ogóle te leśne klimaty bardzo, ale zainspirowały mnie do stworzenia takiej małej, delikatnej formy. Można by to ugryźć, słuchajcie, w kierunku ateciaków też oczywiście. Ja zrobiłam to takie troszeczkę większe od ateciaków, tylko potem zwróciłam uwagę, że do góry nogami sarenkę dałam, ale to nic nie szkodzi. Ja sobie tu na przykład mogę coś nakleić, już trudno, nic nie zrobię. Miałam odwrócić, nie zwróciłam na to uwagi, ponieważ ja tutaj sięgnęłam po te karty takie, te, wiecie, ja mówię na to karty journalingowe i z nich skorzystałam, jeżeli chodzi tutaj o te bazowe elementy. Myślę, że to jest takie bardzo fajne wykorzystanie tych kart. Na co takie karty można przeznaczyć? Słuchajcie, ja sobie pomyślałam, że to jest też fajny element gdzieś do dorzucenia do paczuszki dla kogoś. Jeżeli robimy jakieś wymianki, robimy sobie happy maile tak zwane, czy wymieniamy się między sobą, no to tworzymy kartki. Ale czasem coś dla przyjemności dla kogoś, albo na przykład ja dla design teamu, jak będę wysyłać paczki, to takie małe słowa podziękowania, słowa wdzięczności, albo jeżeli macie chęć, czas do potworzenia sobie tak właśnie na luzie, to myślę, że tego typu karteczki to jest coś fajnego do podarowania klientom, czyli jeżeli klient zamawia u Was jakiś album, jakiś, wiecie, większy zestaw, to taka karteczka fajna z podziękowaniem może się znaleźć. Ja mam przygotowane już materiały, słuchajcie, ja zaraz coś o tym powiem. Kilka słów. Mam tu napis, który już tu jeden wykorzystałam. Ja tylko wzięłam tę dużą kolekcję, żeby pokazać Wam, z czego będę korzystać, że to jest kolekcja Wildwood Secrets. Ona jest, składa się, wiecie, z dużej kolekcji, z tej średniej i z tego bloczka uzupełniającego, który miałam tutaj na oku, bo chciałam najpierw z niego tworzyć, ale ostatecznie, bo to jest piękne, zdecydowałam się na tworzenie z tych kart. Myślę, że to też jest taka fajna inspiracja, co zrobić z tymi kartami, no bo nie ukrywajmy, że jest ich jednak sporo, prawda? 2 arkusze w każdej kolekcji. No i mamy tutaj, słuchajcie, napisy, które ja sobie zostawiam na boku. Mam też przygotowany już zestaw do kolejnej, jaka ta ładna sarenka. No i tutaj, zobaczcie, też nie zwróciłam uwagi i znowu zrobiłam to do góry nogami. Tak teraz się zastanawiam, czy to korygować, czy już to zostawić, bo znowu wiecie, o co chodzi, że będę to mieć zaokrąglone, a ja chciałam, żeby to było takie w formie taga, więc z pewnością sobie to tutaj w późniejszym czasie z tyłu zakleję karteczką z kilkoma słowami dla kogoś, dla kogo ta karteczka będzie przygotowana. Spójrzcie, mam wycięte elementy i mam takie piękności. To są kalkowe kwiaty. Czekajcie, czy ja jeszcze to tutaj mam? Chwileczkę, momencik. Miałam, ale chyba schowałam wszystko. Chuski. Dobra. Kochani, miałam taki stempel. Jeżeli ktoś obserwuje, to na szorcie może wrócić, bo wrzuciłam szorcika i na nim pokazałam, jak te listeczki robię. Zwyczajne kalkowe listki, one są tutaj pochlapane brokatowym moją akwarelą i zrobiłam takie 2 rodzaje, czyli 2 są właśnie z chlapaniami, a 2 były z takimi dodatkami. One są też pochlapane, ale mają jeszcze dodatkowo w
tutaj wkomponowane, jakby wtrącone troszeczkę tych moich tutaj dekomiksów goldów. No i na takiej karteczce, słuchajcie, pięknie to wygląda, bo to się tutaj tak ładnie mieni, jak się przyjrzymy. Wydaje mi się, że ten efekt jest super. Ja sobie spojrzę, czy Wam się też to tak mieni. Nie wiem, może przybliżymy, czekajcie. Dobrze, przybliżyłam troszeczkę. Myślę, że będzie to lepiej widoczne, będzie się lepiej pracowało, bo faktycznie był obraz nieco daleko. Bardzo ładnie w pracach to wygląda, więc na szorciku możecie zobaczyć, jak te kwiatuszki powstały i ja pomyślałam, że dzisiaj sobie je wykorzystam. Mam już przygotowane tu oczywiście elementy do wycinania. Mam te kwiatuszki, mam jedną tą kartotagusię przygotowaną i teraz tę kolejną, którą zrobię sobie, a może w drugą stronę faktycznie. Mam też kwiatuszki, słuchajcie, to są kwiatuszki od Little Birdie i ten tutaj mi się wkomponował. Zobaczymy, jakby nie miałam w zamyśle dawania kwiatów, ale potem jakoś tak trochę pusto mi się tutaj zrobiło, tego sobie dodałam, ale zobaczymy, czy będziemy dodawali. W każdym bądź razie mamy tutaj, jak to się mówi, w obwodzie. Mam też tu, słuchajcie, Distress Vintage Photo i z jego pomocą troszeczkę sobie tutaj te nasze krawędzie przymulimy, ja zawsze mówię, czyli troszeczkę je tak obtuszujemy dookoła, żeby ten klimat takiego fajnego, leśnego, troszkę vintage'u tutaj zachowały. Takie karteczki można zrobić, słuchajcie, w dowolnym klimacie. Jeżeli ktoś by pytał, do jakiego rozmiaru, bo ja oczywiście sobie podocinałam trochę te karty, to ta większa ma 7×10, a ta mniejsza ma 6×8,5, więc takie wymiary, ale wiecie, jakoś tak się po prostu robiłam to, jakby to powiedzieć, na oko, może to nie jest dobre słowo, bo nie każdy je lubi, ale tak jakby nie myślałam, tak, zrobię tu 8 na tyle, tu na tyle, po prostu cięłam, jak mi serce podpowiadało, a potem sobie to tak dopasowywałam, żeby one tak były ładnie, konstrukcyjnie mi to tak fajnie pasowało. Tu zrobię na odwrót. Słuchajcie, tych karteczek jest tam mnóstwo, więc możecie wybierać sobie, możecie docinać z większych formatów, jeżeli z tych mniejszych Wam nie odpowiada. Takie przytuszowanie brzegów eliminuje troszeczkę, bo papier jednak jak rozcinamy jest biały wewnątrz. Wiadomo, że jest to nadruk, więc rozcinając papier on jest wewnątrz bielutki. No i tak troszeczkę to przymulamy, ja to mówię. Mi się teraz tu gąbeczka, wiecie, tak kruszy, więc już pozwoliłam sobie to zrobić na tym papierku, żeby tutaj nie mieć potem nabrudzone, bo mnie to denerwuje. Widzicie, mnie nawet denerwują takie z gąbeczki śmieciki, więc jak tu potem mediować. I tak bym może to w ten sposób zrobiła, aczkolwiek zastanawiam się, czy troszkę go nie zwężyć jednak i nie skrócić, bo jak tu zrobię sobie kółeczko, bo mi się wydaje, że ja tamtego też chyba sobie zwężałam i skracałam, to może ja bym go jeszcze jednak zrobiła tutaj na 5,5, a tu na 8 i zaraz zobaczymy. Wiecie, teraz tak o tym pomyślałam, że tu przecież musi być ten nasz, no wiecie co też, nie? Ten nasz nit, znaczy musi. Ja sobie stwierdziłam, że sobie zanituję. To już wyrzucamy. I teraz tylko takie poprawki tutaj, gdzie ścinałam raz jeszcze. Tu sobie na tym większym łuku robiłam 1/2 cala, a tu robię na tym 1/4 mniejszym. No i raz tu jeszcze na boku sobie przytuszuję, bo to obcięłam, więc no już tu leci to. No i mamy, zobaczcie. I ta była z prawej, więc tą sobie zrobimy tutaj, myślę, że z lewej strony, choć może z prawej też by ładnie te zielone liście wystawały, aczkolwiek i tak je zasłonię, tu ich będzie więcej. Dobra, robimy tak. No i pierwsze co, to muszę sobie tutaj, chcę, to oczywiście jest dobrowolne. Jeżeli macie ćwieki, to sobie robicie, jeżeli nie macie, to nie robicie. Tutaj w tym miejscu, boże, nie ćwieki, tylko nity, a można ćwieka też zamocować, słuchajcie. Myślę, że to też nie jest problem. Ja sobie zrobię od razu 2 jednocześnie. Ok. Mamy od razu 2.
2 otworki i tu teraz sobie podświetlujemy troszeczkę. Ja tu wzięłam taki rdzawy kolor. Myślę, że tutaj też pójdę w tym kierunku. Chociaż mogłabym dla odmiany wziąć troszkę inne, prawda? Żeby nie były takie same dwa. Prawno różne kolorki, więc jak to mówią, do wyboru, do koloru. Ok. I tu sobie go teraz zaciśniemy. No i wiecie, tak jak się zastanawiałam faktycznie, czy ten duży, czy ten mały krokuś będzie mi potrzebny, to jednak teraz się cieszę, bo tu sobie teraz tylko muszę zmienić chyba na 2. Bo do takich właśnie prac tutaj nie muszę tego dużego używać. Ok. I jedziemy z maluszkiem. Ok. Coś mocno ścisnęłam, albo sobie nie tą dałam. A ja to nie umiem zapamiętać, słuchajcie, którą się tu daje, a którą nie. To chyba jest do tych podwójnych. To jest do tych pojedynczych. Czekajcie. Nie, no to może tak. Zawsze zapominam. Na szczęście jeszcze nic nie popsułam. O, ten, dobra. Chociaż jeszcze się tu rusza. To jednak nie był chyba ten. Może ja powinnam zmienić u góry. No wiecie, moja pamięć jest dobra, ale krótka. W sensie do takich rzeczy akurat, bo ogólnie mam dobrą pamięć, ale akurat ta bywa zawodna, jeżeli chodzi o niestety o te. Jest taka ściąga, która pomaga. I tam są porysowane te wszystkie nity i to zaznaczane. Dobra, będzie się trochę kręcić. No i pewnie wziąłem ten. To nie ma znaczenia. On jest fajnie zaciśnięty, więc wezmę sobie od razu sznureczek. A wezmę tak podwójnie. Nożyczki. Potem sobie go pościnam, ale łatwiej jest z nim operować, jak jest taki, wiecie, dłuższy. Najpierw zrobię te rzeczy, które potrzebują zrobienia tego przed dekoracją, bo potem się to źle wszystko robi. Można zostawić takie długie, można jakąś koroneczkę albo taką gipiurę też sobie, wiecie, założyć. Też to ładnie wygląda. I to zostawimy. Niech se dęda, jak ktoś tam sobie robi według siebie, nie? Na jaką wysokość mu jest potrzebne. Klej na gorąco sobie włączyłam. Chciałabym, żeby tutaj, wiecie, pojawiały się rzeczy w różnej tematyce, nie tylko takie kartki typowe, choć przyznam szczerze, że bywa trudno wymyślić jeszcze coś innego, bo ja bardzo lubię kartki, więc dobra, oj, czekajcie, tu spadł pędzelek do chlapania, to trzeba podnieść. To trzeba podnieść koniecznie. No i jedziemy sobie już, słuchajcie, z układaniem. I ja myślę, że właśnie to jest taka mała forma, porównałabym to właśnie do ATC, która pozwala nam w ćwiczeniu kompozycji. No bo tu widzicie, że będziemy się bawili teraz w układanie. Można zużyć ścineczki papierów, jak najbardziej. Ścinki papierów, różne pozostałości, bo jak widać ta forma nie jest taką dużą formą, jeżeli tak mogę powiedzieć. Zobaczcie, troszeczkę wysuwam tutaj ładnie od spodu. Chciałam, żeby on troszeczkę wyszedł. No i tutaj w tym momencie on już nie jest taki wymiarowo ateciakowy, ponieważ wychodzi trochę na bok, więc no jakby to powiedzieć, troszkę mu zrobiłam przestrzeń, wiecie, szerokości, ale fajnie to wygląda.
I dzięki temu mogę na przykład sobie tutaj, słuchajcie, schować jakieś paprotki. One mogą też nachodzić na to. Teraz mi to w sumie przyszło do głowy. Paprotkę też sobie troszeczkę tak złagodzę tym tuszem, żeby ona straciła tak trochę ten swój taki, wiecie, zieloniutki, jaśniutki design. O, ładnie mi się tu dostosuje. Dzięki temu, że ja tak bawiłam się, słuchajcie, siedziałam wczoraj, oglądałam na Netflixie serial i tutaj bawiłam się w takie totalnie wycinanie, wiecie, tych elementów, które mogą sobie tu ładnie wejść na górę i tak bym to całkiem zostawiła. Może trochę wysuniemy to w górę. O, dobra. Tu mam jeszcze takie małe kawałeczki pocięte. To mogłabym to tam wsunąć do środka, żeby mogła ta paprotka na tym się oprzeć. Myślę, że będzie nam wdzięczna. I to jest naprawdę taka zabawa troszeczkę dla odprężenia, jeżeli macie chwilę wolnego i chcecie zrobić coś takiego przyjemnego, chcecie sobie wykorzystać ścinki, jakie posiadacie. No ja tu może nie do końca taka wiarygodna jestem, mówiąc o ścinkach, bo wykorzystałam te maleńkie karty, wiecie, z arkusza, ale ja też mam z nimi problem, bo ja nie wiem, co z nimi robić. One fajnie, jak wiecie, wybieram się gdzieś na zloty, to do ateciaków świetnie się sprawdzają. Tak się złożyło w tym roku, że zrezygnowałam z wszystkich zlotów, wyjazdów, ale nie żałuję. Słuchajcie, rodzinka najważniejsza. I tutaj sobie teraz spróbuję coś i spójrzcie, te chlapania, pięknie się to mieni. Ja te chlapania wykorzystałam z tego mojego brokatowego, jednego z moich ulubionych, jak nie ulubionej akwarelki, którą sobie sama stworzyłam. I to jest właśnie tutaj ta. Zresztą widać, jak była wyładowana, że aż mi się odbiła z drugiej strony. Bardzo lubię też tę, która jest taką troszkę imitacją Wing of Stella, bo zostawia taki ładny połysk, ale tą uwielbiam. I jeszcze ta też jest cudna. Czekajcie, która to była ta. To jest pomieszanie złota z brązem, taka bardzo jesienna. Uwielbiam. Słuchajcie, na pracach to daje taki efekt, jak to mówią, musksiado. I tu mogłabym sobie to w ten sposób. Na razie jeszcze nie wiem, co tu będzie. Na razie, tak wiecie, kombinuję. Mogłabym sobie jeszcze gdzieś, mi się bardzo podobają te pieńki. Tam mamy sarenkę. Tu coś, ten pieniek też mógłby być 3D. Może tutaj damy liska. Słuchajcie, liski są takie urocze. Ten jest taki trochę mniejszy. Nie wiem, czy tu są większe. O, ten by się wydawał większy trochę chyba. To może tego bym tu dała. A mogłyby być też 2 liski. Zobaczymy, jak się poukłada kompozycja, żeby to też miało potem, wiecie, ręce i nogi. Może bym go tu wysunęła. Tam od spodu, żeby tu gdzieś wychodziło, albo na kwiatku, żeby też to było w przestrzenności. Może ten jest troszkę za duży. Coś, co... O, czekajcie. No muszę mieć to najpierw, żeby to fajnie poukładać. Ja myślę, że to będzie dobra kompozycja. Myślę, a jak będzie, to się okaże. Oczywiście wszystko sobie przybrązawiam. I czasem zostają nam takie różne elementy, gdzie, wiecie, z kolekcji powycinamy, część powycinamy, część nam zostaje, czy jakichś elementów. Ja myślę, że to jest taka fajna forma. A ja Wam muszę się przyznać, że też od czasu do czasu dobrze się jest odprężyć, zrobić coś dla przyjemności, choć ja mam mało czasu na to, ale jak tylko mogę, to tu siedzę z dziećmi. Jak tylko gdzieś tam, słuchajcie, tego czasu trochę więcej, to staram się spędzać czas z rodziną, gdzieś wyskoczyć, bo tak normalnie to człowiek ciągle pracuje, ciągle coś robi. Ale też teraz wakacje, to będzie mieć więcej czasu dla siebie, zatem, więc myślę, że tutaj. Słuchajcie, ja myślę, że to jest... A, widzicie, ja bym musiała jednak też trochę... Słuchajcie, ja sobie to zrobię na boku, bo teraz klej trzymam.
Jeszcze mi leci, to więc nie chciałabym, żeby mi się... Ok. Chodź tu, buziaczku. Sobie go tutaj tak ładnie zrobimy, słuchajcie, pod tą... możemy nawet troszkę najechać na tego naszego nita. O, troszkę nam dzwony teraz będą biły. Pięknie nam podzwoni. I tutaj grzybeczki. I teraz tak, tu mamy jedną warstwę, więc tu z tej strony muszę sobie zrobić na 2, a tu na 1. Więc jedziemy na 2. Myślę, że nie zrobiłam tego za szerokiego. Dzisiaj tak na piaskowej spokojnie, czasem byle tak nie wykraczę, bo często to tak głośno, samochody gdzieś tam, wiecie, szaleją. Dzisiaj tak cichutko. Zastanawiam się, cisza przed burzą. O, zobaczcie, i teraz sobie to spróbujemy. O, ja tak w sumie jadę na żywca, nie zastanawiam się, czy to faktycznie tu będzie pasować, ale myślę, że ten grzybek ładnie się tu... Zastanawiam, czy tak trochę go wyżej. Tu. O, nie będzie wychodzić, ale ładnie się będzie tu trzymać. Kolejna rzecz, i to jest coś, co wiedziałam, że tu będzie na pewno, to jest ten cudny pieniek. On tak pięknie wygląda, że tutaj, słuchajcie, nie ma opcji, żeby go nie było, bo on mi się tu ładnie skomponuje. I zanim ten pieniek się położy, no to przede wszystkim przykleimy sobie liska, bo on się tak będzie troszkę za tym pieńkiem chował. Taki trochę wstydliwy ten nasz lisek będzie i już. No i wydaje mi się, że mamy tu taką typowo leśną historię, więc nie wiem, czy ten kwiatek tak naprawdę będzie mi tu pasował. Tu na końcóweczkę chyba sobie zrobię pięterko, bo ten pieniek, tak wiecie, wychodzi, o, że pieniek już jest na dystansie, żeby to ładnie tak nam pasowało. Zobaczcie tylko. Ja myślę, że to fajnie wygląda. I teraz w sumie może mogłam pod tego liska wsunąć. I na górę ten pieniek. Może nawet... Wiecie? Nawet tak. Ok. Teraz liska. No i znowu liska, słuchajcie, nie potusz. Widzicie, ja tak rzadko tuszuję, bo nieczęsto robię takie klimatyczno-vintage'owe, wiecie, takie klimaty i zapominam. Ale jak widzicie, jak on jest potuszowany, to ta biel trochę znika, taka jasność z tego papieru. I od razu to wygląda fajniej. Czekajcie, może sobie go tak troszeczkę wyżej damy tu. O, piękny lisek. Ten pieniek cudnie na górze się tu usadowi. Tak się zastanawiam, czy tu, a tu jeszcze tego maluszka. Dwa takie mamusia, lisica i lisiątko. Może go tak trochę wysuniemy, ten kwiatek. O, ciebie lekko w prawo. Żeby to też ładnie tu wyglądało, prawda? Lisiątko, czekajcie, na boku sobie przetuszuję. I lisiątko będzie tu. I taka sobie piękna lisia rodzinka tutaj będzie. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny pomysł. Też to, co wspominałam, dla naszych klientów, czyli dla osób, które na przykład kupują nasze rękodzieło, to takie ładne, można bileciko, karteczki dołączyć. Tu trochę widać, ale myślę, że tak byś ty tu nie mógł być, czyli muszę ciebie założyć jednak.
No, do rady. I tu muszę pociachać sobie takie dosyć cienkie paseczki. No bo wiecie jak to jest, jak już to robię, to chcę, żeby to ładnie wyglądało, więc to musi teraz mieć ręce i nogi, jak to powiadają. I jedziemy z jedną warstwą. Ok. Czekajcie. Jeszcze raz sobie to przyłożymy, zobaczymy gdzie to będzie szło. Troszeczkę niżej. I druga warstwa. I to jeszcze w górę. No i tak nam się tu tak zrobiło rodzinnie. Myślę, że będę musiała jakoś zamocować ten listeczek, bo taki jest obcięty blisko tego pieńka i mi loco trochę. Nie chcemy, żeby nam uleciał. Spójrzcie na to. O, nawet w sumie, słuchajcie, nic się nie stało, że on się urwał, bo zasłonimy ten tutaj między tymi listkami tą. Czekajcie. Widzicie? Tu jest ta dziura. O. I tu już dziurki nie ma. No. I co wy na to? Słuchajcie, taka Lisia, fajna rodzinka jest. Ja tylko tutaj wytrę klej, bo oczywiście tu był klej wcześniej. No. Fajna zabawa, słuchajcie. Fajna zabawa. Z tym moim dokładaniem, to wiecie jak to, nie? Teraz już by mi to trzeba było z ręki wziąć, żebym ja już tutaj nic nie kombinowała. Ale ja myślę, że te poziomeczki to zrobię sobie na osobnej zupełnie kartce i one będą trochę inaczej pracować tu. Ale zastanawiam się jeszcze nad tą paprotką, bo tak jakby coś mi tu tak brakowało, ale nie wiem czy za tymi listkami, ale wiecie, ona tu jest i już potem jej nie ma. A, czekajcie, bo ja wiem, że mi się ułamała przy pracy, w sensie obcięłam za bardzo. To może bym gdzieś ją tu, ten kawałeczek. Bo ja tak, wiecie, wycinałam te szczególiki tak mocno, że przecięłam po prostu sobie niefortunnie. O, tutaj na prosto. Ja tam kombinuję pod skosami, a na prosto za tego kwiatuszka to nawet całkiem ładnie wygląda. Zobaczcie, nie? Dobra. To by było wszystko. Ja bym już tu więcej, słuchajcie, nic nie dodawała. Oprócz napisu, który zaraz sobie umieścimy. Który z pewnością będzie trudno dobrać, jak to zwykle u mnie bywa. Ja sobie tu położę folię. Zastanawiałam się nad tym złotym chlapaniem, takim wiecie, tym moim ulubionym, ale pomyślałam, że wtedy to zrobiło się trochę jesienne za bardzo. A ja potrzebuję takiego, a czekajcie, bo my sobie tutaj pochlapiemy liską buzienki. No to bym tak nie chciała, nie? Trochę je zakryjemy. No, akurat, słuchajcie, czy wy to widzicie? I chlapanka. Delikatnie tutaj. Myślę, że te białe chlapania zrobią taką przyjemną atmosferę tu. A właśnie te złote zrobiłyby za bardzo jesienny klimat. Taki, a tego nie chcemy. Tak jak już wspominałam. Ok. Teraz musi się wyszuszyć. Tak wygląda. Bardzo ładnie te kwiatuszki, słuchajcie, się prezentują. Te w ogóle z dekomiksów cudnie te środki wyglądają. Coś chciałam powiedzieć i powiedziałam, że powiem i zapomniałam.
Jak nie zrobię od razu. Tu mi kwiatuszek nie pasuje. Tu przy tej sarence całkiem fajnie ten kwiatek się prezentował, a tu w żadną stronę jakoś tym kwiatkiem mi nie po drodze. Jeszcze musimy tutaj sobie... tutaj takie to jest... Ja już mówiłam o tych napisach, że one tak naprawdę nie mają żadnego przesłania, jeżeli chodzi o potrzeby, które ja mam do kartek, czyli choćby nawet takie motywacyjne, czy coś takiego, no jedynie wdech, wydech, ale wiecie, pod konarami drzew, czy zaczarowany las, zapach mchu i gliwia. Nie potrafię tego połączyć ja z kartkami moimi, czy z jakimiś właśnie zatrzymaj się, posłuchaj, to jest ładne, to by mi się podobało, ale ja mam za małą formę tutaj, żeby tego użyć, więc wdech, wydech, w leśnej głuszy, leśna symfonia, raj dla duszy, magia lasu, coś bym może tu w tym raj dla duszy, słuchajcie, no nie wiem, ja myślę, że ja i tak to prędzej czy później, jak będę coś chciała z tym zrobić, zmienię, no chyba, że jakoś nawiążę z tyłu te życzonka, czy to, co będzie skierowane dla odbiorcy tego, jakoś tak fajnie to spróbuję ująć. Innej opcji nie widzę. Ja myślę, że to pod tym pieńkiem tu będzie ładnie wyglądać i tu tak naprawdę to musiałabym z tej strony podkleić, a w związku z tym, że ja mam tu taki akurat dziwnym trafem mały pierduszek, to on tu fajnie przyjdzie. Czekajcie, może ja bym to troszeczkę jeszcze tak wyżej podniosła. Mi by się tutaj podobało na przykład przyjaźń to skarb, albo po prostu przyjaciele, albo dla przyjacielu, albo przyjaciele, no wiecie o co chodzi. No i to by tak całkiem fajnie można było dopasować, no a tak te napisy są takie troszkę nijakie. Ale to wiecie, moja tylko opinia. No i one sobie tak wyglądają. Urocze, przyjemne tworzenie. Z przyjemnością, słuchajcie, sobie popracowałam, bo tak jak mówię, że czasem człowiekowi potrzeba tej... żebym ja nie zapomniała, gdzie to robiłam. Potrzeba czasem tego oddechu. Ja tu sięgnę po moje Decomiksy. To jest Decomix Gold. Słuchajcie, już wkrótce premiera najnowszego warsztatu online imieniny cioci Krystyny. Ja już wspominałam o tym. Więc przy tej okazji będzie też zaopatrzenie w sklepie. Pojawią się nowości, uzupełnienia. Potrzebowała takiego dużego. Znajdę tu jeszcze. Pewnie jest na samym dnie. To jest norma, nie? Może już wszystkie wykorzystałam. To może tego dużego weźmiemy. To jest taki... Super to się prezentuje, bardzo fajnie, myślę, że... Ja miałam takie karteczki zawsze dla klientów, że dziękuję za zakupy i tak dalej, ale wiecie, jak akurat ktoś takie większe zakupy zrobi, album czy cusik, to ja myślę, że to jest bardzo fajna forma. Taki malutek. No, zrobiły robotę. Przyjemnie to wygląda. Kochani moi, jestem ciekawa Waszej opinii. Co sądzicie na temat takich małych form? Do czego byście Wy je wykorzystali? A może tworzycie takie formy?
już robiliście tego typu prace. Bardzo chętnie poczytam, co sądzicie. Zapraszam też na fanpage'a, tam jest miejsce, będzie na pewno wpis z tego dnia, jeżeli robiliście tego typu pracę lub zrobicie, ponieważ zainspirowaliście się dzisiejszym filmem. Zachęcam też do tego, żeby je tam umieszczać. Będzie mi bardzo miło takie rzeczy widzieć. Czy to wasze, które już mieliście, czy to takie, wiecie, wcześniej wykonane już, czy wykonane na podstawie tego dzisiejszego tutaj, tej dzisiejszej inspiracji. Więc was bardzo zachęcam i zapraszam. Trochę to mam za szerokie, burzy moje wyobrażenie, jak to miało wyglądać. Jeszcze trzeba zrobić zdjęcia. Pracowało mi się bardzo przyjemnie, odprężyłam się, to było mi dzisiaj bardzo potrzebne. Tak to wygląda w moim wykonaniu. Mamy takie dwa leśne, miłe dzióbeczki. Może zrobimy to tak, bo tutaj jest na zewnątrz wysunięta kompozycja. Ja wykorzystałam tu, tak jak widzieliście, te karty takie z Mintaja, które są podzielone. Jest na ile? Na 4, na 12 części chyba? Już nie pamiętam teraz. Korzystałam, jak już też prezentowałam na początku, gdyby ktoś był ciekaw, z kolekcji Wildwood Secrets od Mintai Papers, więc jeżeli jeszcze nie mieliście jej w rękach, to ona wygląda właśnie tak leśno i przyjemnie. To są te elementy, z których korzystałam, które miałam powycinane. Jeszcze mi ich zostało sporo, więc ja myślę, że z takiego jednego arkusza naprawdę kilka takich prac można zrobić. Uzupełniane są, słuchajcie, takimi wykonanymi z kaleczki i ze stempelka wyembosowanego kwiaty. Te są z dodatkiem Decomixa Golda, te są bez dodatku, są pochlapane na złoto, więc naprawdę można sobie fajnie podkręcić pracę nie tylko listeczkami, ale my jeszcze będziemy w tym temacie też rozmawiać. Bardzo zatem wam dzisiaj dziękuję za to wspólne tworzenie. Mam nadzieję, że się zainspirowaliście, że wrócicie po inspirację i że pochwalicie się na moim Facebooku, gdzie bardzo was serdecznie zapraszam. I też tutaj raz jeszcze do subskrybowania i do bycia ze mną. Dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia, moi drodzy, do następnego razu. A my widzimy się kiedy? W poniedziałek, bo zaczynamy Scrablato, więc Scrablato rusza pełną parą, także paczuszki otwierajcie, wycinajcie. Do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam, uważajcie na siebie. Pa, pa.